No i tutaj widać w innym miejscu tego samego parku. Wszystkie pozostałe zdjęcia będą właśnie z kamieniołomu na górze Harpur Hill, czyli kamieniołomu Hoffmana. No i tutaj bardzo ładnie widać rozkład tych zakłóceń. I o co chodzi? Co jest tu szczególnego? Te skały, widać, bardzo jednorodne, nie pokazują żadnych znaczących pęknięć poza właśnie pęknięciami 41K. Co jest z tym dobrego? W poprzednim odcinku mówiłem, że aby wyróżnić pewne cechy, które nas interesują z określonych cykli, z określonych zdarzeń, czy ich intensywności w cyklach Milenkowicza, trzeba przyjąć jakieś kryterium czy intensywności zdarzenia, przyjąć jakieś, w którym zakresie liczy się, powiedzmy, jak wysokie piki się liczy, jak intensywne pęknięcia się liczy, gdzie się odnajdzie cykl pomiędzy powtarzających się, powiedzmy, warstw. Jest to oczywiście jest to metoda, jest to sposób, jednak kryterium tutaj przyjmuje człowiek. A w tym przypadku, w tym parku jest to wyjątkowe, że kryterium dyskryminujące wszystkie pozostałe zdarzenia od 41K przyjęła sama natura. Sama natura ustawiła ten kontrast i kryterium, w którym pęknięcia są tylko dla 41K, a wszystkie inne wydarzenia, chociaż one się pojawiają, to mniejsze pęknięcia, nie powiem, żeby się nie pojawiały, ale nie są tak rozległe jak te i tak widoczne, tak grube. Więc wyjątkowość polega na tym, że tutaj natura sama ustawiła ten kontrast i pokazała, jakie zdarzenie dominujące w swoim katastroficznym przebiegu tutaj jest wyróżnione. I to jest dobre, bo jest to obiektywne. Nie zależy od kryterium przyjętego przez człowieka. Powiem, że nie widziałem skałek, które tak wyraziście to pokazują. Inne skałki mają na zasadzie takiej, że mają wiele warstw pokazanych i tak naprawdę bada się ich cykliczność przez przyjęcie jakiegoś kryterium, czy koloru warstw, czy pod wpływem zmiany fazowej i powiedzmy od tego kryterium do tego kryterium wychodzi 41K. Ale nie wiadomo, które tak naprawdę jest katastroficzna. Jeżeli przyroda reaguje z zatrzymaniem akcji serca w danym regionie na każde najdrobniejsze wydarzenie, wtedy nie wiadomo, które tak naprawdę jest to najintensywniejsze, bo zatrzymuje się przy każdej okazji. Tutaj był okres intensywnego wzrostu i w zasadzie żadne wydarzenie, nawet resety 676, żadne wydarzenie nie zatrzymało wzrostu tych skał, osadów, które zamieniły się w skały. Jedynie i wyłącznie resety 41K i dokładnie pokazane, w którym miejscu. Cały widz polega na tym, żeby ocenić, jak gruba czasowo jest ta szczelina, bo geometrycznie to widać na zdjęciu, ona zajmuje dosłownie centymetr, a ile to czasu ten centymetr zajął? I to jest pytanie. Można powiedzieć tak, owszem, jest to cykl 41K, tak? 41K, ale tu było 30K, a przyroda zatrzymała się na 5000 lat. No ja chcę wykazać, że było inaczej, że to nie był bardzo długi czas zjawisko rozciągnięte w bardzo długim czasie, ale w bardzo krótkim. A to już oznacza, że ma przebieg katastroficzny. Idziemy dalej.
Aby dowiedzieć się, ile czasu zajęła sama ta szczelina, jej zbudowanie, trzeba dokładnie zidentyfikować, policzyć grubość mikrowarstw. I ja pokazuję, że na tych skałkach te mikrowarstwy są bardzo wyraźnie widoczne, ale nie wszędzie, niestety. Nie ma takiej idealności mikrowarstw, jak na przykład choćby w kanionie Colorado, w skałkach kanionu Colorado. Będę to omawiał przy samym resecie 676, gdzie będę wybierał takie skały, które najlepiej pokazują mikrowarstwy. Teraz skupiamy się na resecie 41K. Tutaj po lewej stronie na podstawie erozji można ocenić, w którym miejscu są twardsze skały, ponieważ materiał się dużo wolniej odkładał, kiedy był rozwój intensywniejszy, więc skały może mają mniej cementującego ich, powiedzmy, nie wiem, nieorganicznych jakichś tam składników. Trudno powiedzieć. Niemniej te wybrzuszenia faktycznie rozkładają się w cykle 676. Chociaż bywają pewne fluktuacje tego cyklu, ale to nie teraz. Będę omawiał przy resecie 676 szczegółowo. Tutaj tak samo na tym zdjęciu po prawej widać wybrzuszenia, czyli zmiany grubości, twardości skały, i te wybrzuszenia są wyczuwalne rękoma, dotykiem na całej długości. To nie jest wybrzuszenie takie incydentalne, takie nie mające związku z całą warstwą, tylko na zdjęciu bardzo ładnie ono wychodzi, dobrze się mierzy, ale jest warunek konieczny, aby to wybrzuszenie przekładało się na całą warstwę, na zgrubienie całej warstwy na powierzchni, co dłońmi jest dobrze wyczuwalne, ale z fotografowaniem już gorzej, chociaż nie zawsze. Tutaj znowuż kwestia łupliwości, również łupliwość skały w miejscach, gdzie był intensywnie eksploatowany kamień, gdzie widać jeszcze, że był odłamywany, również układa się w resety 676 lub ich wielokrotność, bo niekiedy resety są słabe, nie odbijają się tak na skałach i łupliwość nie wskazuje na warstwę odległą dokładnie o 676 lat. Czasem może być dwukrotność, to będę omawiał kiedy indziej. No i oczywiście po prawej stronie na rysunku widać płoty, jak budują ludzie płoty, mury. Używają kamieni, które powstają dzięki naturalnej łupliwości, bo tak jest najprościej. I to jest niesamowite. Ja, wiedząc o tych resetach, widzę, że ludzie budują swoje mury i domy z resetów. Tak naprawdę z resetów. To aż się w głowie nie mieści. Ta regularność grubości kamieni, jej przekrój tej grubości, no zależy oczywiście, z którego miejsca zostają wydobyte. Powiem, że wrażenie jest niesamowite. Jak ja widzę czasem bardzo równiutko ułożone, dobrane kamienie i widzę, że one mają grubość około 8-10 cm. To jest najbardziej typowa grubość warstwy właśnie resetu 676 w tych okolicach. Można powiedzieć tak, że ludzie nie zdają sobie sprawy z tego, czym jest reset 676. I również nie zadają pytań, bo sobie nie zdają sprawy. Ale otacza to ich wszędzie. Dowody tego, ewidencja na te resety otacza ich wszędzie. Sami mają to właśnie przy domu. Nawet dom mają zbudowany, wiele przybudówek jest zbudowane z kamienia. I nie wiedzą dlaczego. Co to oznacza? Że oznacza to, że wkrótce również taki reset przyjdzie i to bardzo szybko. Już w najbliższe lata. O ile dobrze obliczenia są
poprowadzona. Będzie to 2024, ale zobaczymy, kiedy tak naprawdę. Ewidencja jest w skałach. Jest to bezsprzeczna ewidencja. Więc tak, tutaj jest kolejne zdjęcie, gdzie goście się wspina. Widać jaka grubość, jaka miąższość tej warstwy jest, że ona musi mieć koło, powiedzmy, 5 metrów na pewno. Można zmierzyć to również na odległość, jaka jest miąższość skał. I tą metodą jest oczywiście fotografia, telefotografia. Pozwala ona na jeżeli z odpowiednio dużej odległości ustawi się aparat, powiedzmy, mamy aparat fotograficzny, także jest na linii, powiedzmy, z tym pęknięciem, z tą linią, to szczegóły widoczne o jakimś tam rozmiarze X będą pod określonym kątem. Te szczegóły tutaj widoczne, też o rozmiarze X, będą już widoczne pod mniejszym kątem, ponieważ są dalej. Dlatego przy pomiarze trzeba się w odpowiednio dużej odległości ustawić, żeby to przekłamanie tego kąta było jak najmniejsze, żeby ten kąt i ten kąt był prawie taki sam. Czyli na przykład, gdyby fotografować ten szczegół z aparatu ustawiony naprzeciwko gdzieś tutaj, tak? I wtedy kąt tu szczegółu X jest podobny do kąta tu szczegółu X. Więc jeżeli to ma około 5 metrów, to gdzie ja się ustawiałem z aparatem? Ja się wyniosłem gdzieś 200 metrów w tył. To jest przykład, jak robiłem te pomiary. Pierwsze robię z bardzo dużej odległości zdjęcie skał na telezoomie. To jeszcze było telefonem komórkowym S22 Ultra, gdzie ma bardzo dobry 10-krotny optyczny zoom. Przyszłe już zdjęcia będę robił na kamerce Sony'ego ZV-E10, która przy teleobiektywie da mi jeszcze lepsze przybliżenie, a to znaczy, że ja mogę się oddalić jeszcze bardziej i przekłamanie kąta między górnymi warstwami, dolnymi warstwami będzie w zasadzie pomijalne. Więc najpierw robię sobie takie zdjęcie z dużej odległości i wybieram sobie szczegół, powiedzmy taki szczegół, który mogę zidentyfikować, do którego mogę podejść fizycznie i przyłożyć miarkę. I tutaj po lewej stronie jest pokazane, jak robiłem zdjęcia. Powiedzmy, że zmienię dla siebie kolor. Ze względu na to, żebym nie interweniował w kolor, który umieściłem podczas robienia pomiarów. Więc to jest ten szczegół, ta skałka, tak wyglądająca. Podchodzę sobie do tej skałki, tak tutaj wyglądającej, mniej więcej, no nie aż tak. Tutaj jest coś podobnego, tak. To jest ten szczegół, który potem identyfikuję. Tu zrobiłem dokładny ogląd, w którym miejscu mam się udać, co mam zmierzyć i po prostu sobie robię pomiar. Tak? Przykładam miarkę do ziemi. Jeżeli chcę mieć bardziej widoczne, tutaj ziemia nie jest dobrze widoczna, ale tutaj zmierzyłem 2 punkty. Ten, do tego samego punktu przy ziemi, czyli tu otrzymałem tę odległość jako różnicę tej 1,25, tak? I przenoszę sobie ten pomiar tutaj, że to było 1,25. Liczę sobie potem w programie graficznym ilość pikseli tutaj, potem sobie mierzę ilość pikseli tu. I teraz albo mierzę 2 pomiary wykonane, co są. Jeden jest wzdłuż pęknięć
wzdłuż pęknięć skałki, to co mnie interesowało, skałki są, że tak powiem, przechylone i pionowe, tak jak ja potem mikrowarstwy mierzę pionowo, bo podchodzę do skałki i mierzę je pionowo. Więc to jest 7,35 pionowo, a ukośnie jest 7 metrów 70 cm. Ten ma 5,76, tak, pionowo, a ukośnie ma, pionowo ma 5,50. To jest pierwsza warstwa, nie wiem czy dobrze ją widać. 5,75 to jest ukośnie. 5,75. Tutaj jest 4,40 pionowo, 4,60. Tutaj będzie podobnie 4 metry, nie widzę dokładnie. Tutaj jest górna krawędź. Ale górna krawędź, która nie pokazuje mi szczeliny, a samą powierzchnię gruntu, najprawdopodobniej jest to pozamiatana powierzchnia zgodnie z krawędzią, ale nie ma takiej pewności. Więc pomiar mikrowarstw jest, powiedzmy, użyteczny tylko do tego miejsca, do tej warstwy, tak? No i oczywiście tam, gdzie mogłem podejść, tam zmierzyłem mikrowarstwy, czyli dla tej warstwy 7-metrowej, dla tej grubości 7-metrowej. A dlaczego tutaj już wychodzi 5 metrów, 4,5 metra, 5,5, 4,5 metra? Otóż po tym resecie przyroda już nie wystartowała już z taką intensywnością jak wcześniej. Już było trudniej, już było pod górkę. Mimo to więcej niż 50% osiągnęło. Zwolnienie było takie 20% powiedzmy, czy tam 25% zaledwie. Więc widać, że za każdym razem, za każdą warstwą, która była cieńsza, przyroda miała trudniej. Idziemy dalej. O tutaj jak robiłem te pomiary. I to jest przykład pomiaru. Czyli kiedy już wykonam zdjęcia, zrobię to na pikslach, sobie przeliczę grubości warstw, muszę mikrowarstwę określić. Tutaj jest miejsce, z którego fotografowałem i tu było do tego miejsca było 200 metrów. To było to, co tu fotografuję, potem mierzę tutaj na tej skałce. Tutaj mamy resety 676. 3 razy 676. I jak sobie to przeliczymy, obliczam sobie warstwy, że to mniej więcej miałem 35-36 cm. Przez 3 to zdaje się 12 cm na warstwę średnia. I tak było w różnych innych miejscach, bo to pokazuję tu jedno zdjęcie pomiaru, ale pomiar wykonałem więcej i wszędzie się zgadzało, że mniej więcej 12 cm. Jeżeli weźmiemy sobie 735 cm miąższość przez 12, wychodzi 61,25 warstwy. Czyli ciut za dużo, bo tak naprawdę jak się weźmie 41 300 lat, to jest dokładnie tyle okres Milankowicza, chociaż to jest średnia dla ostatnich milionów lat, więc nie wiem jak było wtedy, ale nigdzie indziej w literaturze nie podano było, że cykle Milankowicza z tego zakresu 300 milionów lat temu były inne. Podzieli się przez 12 przez 676, przepraszam, to wychodzi niemal idealnie 61 cykli. Niemal idealnie, 61,0 coś. Tak więc tu nam wyszło 61,25. No, myślę, że to jest w zakresie błędów. Ale co to oznacza? Jaka to jest konsekwencja tego? Otóż oznacza to, że ta warstwa to jest pomiar przeprowadzony dla tej warstwy. Że ta warstwa ma dokładnie 41 tysięcy lat. To znaczy ta szczelina dla niej pozostaje 0 lat. Ja zakładam, że
będzie to około kilkaset lat, dosłownie kilkaset lat. Ile to będzie, dowiemy się, kiedy będziemy analizować historię ostatniego resetu 41K, ponieważ badania geologiczne z tamtego okresu są bardzo dobrze udokumentowane w słojach drzew. I można dokładnie określić, ile lat to trwało. Ale to obliczenie potwierdza, że na tę szczelinę zużyto bardzo mało czasu. Były to zaledwie setki lat. No i tym sposobem przebrnęliśmy przez część dotyczącą analizowania skałek w Buxton, konkretnie osadów sprzed 350 milionów lat. I analiza tych skał, jak podkreślam, wyjątkowych skał, które same uwydatniły zdarzenia co 41 tysięcy lat, one pokazują jednoznacznie, że najintensywniejszym zdarzeniem, a zarazem gwałtownym zdarzeniem, które zabrało bardzo mało czasu, kilkaset lat, może, a może mniej, może 100 lat, może jedno pokolenie, że to zdarzenie zapisało się bardzo wyraźnie w tych skałach. Żadne inne nie miało takiej intensywności. To jest niezwykłe i znamienne. Ja powiem, że nie znalazłem skał, które by zdemaskowały tego, czym jest ten reset. Nie zdawałbym sobie sprawy w ogóle z tego, jak wielkie zagrożenie niesie ten reset. Dopiero te skały powoli docierały do mojego umysłu i obnażały mi ten fakt. Podchodziłem do tych skał wielokrotnie. Mieszkam tu już 2 lata prawie. Więc byłem tyle razy w tych skałkach. I zadawałem sobie różne pytania. Aż wreszcie do mnie dotarło. Zrozumiałem, odpowiadając sobie na te pytania, szukając ich odpowiedzi i próbując zrozumieć, jakie znaczenie mają te skały. Co jeszcze przede mną jest w tych tutaj okolicznych kamieniołomach i skałach? Dobrze poznałem tą dolną warstwę. Widać ewidentnie, że górne warstwy już miały inne tempo przyrostu. I należy je zbadać oddzielnie. Nie można ekstrapolować tych wyników, bo widać ewidentnie, że ich grubość jest niższa. Poświęcę jeszcze sporo czasu na obliczanie tych warstw. Przypuszczam, że po resecie życie wyhamowało. Życie wyhamowało i potrzebowało iluś set, może tysięcy lat na powiedzmy odzyskanie swojego impetu. Czyli muszę założyć, że szerokość mikrowarstw w dolnej części danej warstwy, jak i w górnej części warstwy będzie różna. To znaczy prawdopodobnie w dolnej części, zaraz po resecie, poprzednim resecie 41K, te warstwy będą węższe, mniejsze. Jak już wstępnie mierzyłem, były około 5 cm, a znowuż wyżej, kiedy życie odzyskiwało wigor, impet, te warstwy są szersze i faktycznie one mogą być koło nawet 10 cm. Średnia wychodzi w przybliżeniu 7,5 cm, ale jest to uśrednienie przy założeniu, że życie w sposób liniowy odzyskiwało swój wigor. To jest ryzykowne założeniem, ale tak sobie gdybamy, no to przy 7,5 cm razy 60 warstw, 45, czyli 4,5 metra, czyli mniej więcej tyle, ile mi wyszło.
ale to jest mniej więcej. To jeszcze będę musiał mierzyć, to będę musiał te warstwy są wysoko, już ja się nie wspinam i nie chcę ryzykować, więc raczej zainwestowałem w aparat, dobry aparat fotograficzny i po prostu z daleka będę i telezoom i będę robił przybliżenia takie, by ująć te szczegóły w różnych miejscach danej warstwy, czyli gdzieś na górze, gdzieś po środku, gdzieś na dole i je potem na komputerze mierzyć w pikslach, w proporcjach do całości warstwy. Tak jest najlepiej. Nie trzeba nawet znać grubości konkretnie, ile wynosi grubość mikrowarstwy i jaka jest grubość całej warstwy 41K. Chodzi o proporcje, ile razy mikrowarstwy mieszczą się w 41K. Policzenie tego. Jak na razie z wszystkich moich szacunkowych pomiarów wynikało, że te warstwy faktycznie mają 41K, mają 60 warstw. Ale chcę dostać się do różnych skał, w różnych warstwach, w różnych kamieniołomach i je jeszcze pomierzyć. Nie zmienia mojej to tezy, teorii, że resety 41K są gwałtownymi procesami. I mam tego dowód. Mam tego dowód nie tylko w tych skałach, ale również w najbliższej nam historii, czyli sprzed 41 tysięcy lat, sprzed 82 tysięcy lat i jeszcze przed 120 tysięcy lat paleontolodzy odkryli bardzo ciekawe historie, które obfitują w gwałtownej zmianie liczebności oraz zmianie w genomie naszego gatunku, jak i neandertalczyków. O tym będziemy mówić później, w kolejnych częściach. Tak więc na tym zakończę i zapraszam już na następną część, która myślę, że będzie możliwe za 2 albo 3 tygodnie. Tak postaram się, aby przynajmniej raz w miesiącu na pewno jeden odcinek był. Dziękuję. Do zobaczenia. Nie zapomnijcie o lajkowaniu, subskrybowaniu, polecaniu filmu. Ta wiedza musi dotrzeć do najszerszego grona, jakie to możliwe, ponieważ kolejny reset 41K, tak sądzę, czeka nas jeszcze w tym pokoleniu. Musimy to zrozumieć. Po drugie, te rzeczy muszą być udowodnione przez naukowców w sposób niezależny i wprowadzone do szkół. Ludzie muszą wiedzieć, na czym polega ich życie na Ziemi. Bo przygotowanie się na taki reset to wysiłek całej cywilizacji. Zawsze będę to podkreślał. To jest odpowiedzialność całej cywilizacji. Dziękuję.